Witam słuchaczy i widzów mojego podcastu historycznego. W Rzeczypospolitej wszystko jest możliwe. Możliwe jest, by jeden człowiek trzymał w szachu całe województwo, by w sercu Rzeczypospolitej, w kraju sejmów i trybunałów, to nie król, lecz wataszka z prywatną armią dyktował warunki. Dziś opowiem historię człowieka, który zasłynął jako symbol anarchii szlacheckiej. Człowieka, którego bali się sędziowie, wojewodowie i sąsiedzi. Człowieka, którego własny zamek był twierdzą wojny, a pokój tylko chwilą przerwy między napadami. To opowieść o Stanisławie Stadnickim, znanym jako Diabeł Łańcucki. To historia wojny jednego człowieka z całym światem. A wszystko zaczęło się zupełnie inaczej. Stanisław Stadnicki urodził się około 1551 roku w rodzinie herbu Szereniawa bez krzyża. Z początku nie wyglądał na buntownika, wręcz przeciwnie. Zasłużył się dla korony. Brał udział jako rotmistrz w wyprawach Stefana Batorego na Gdańsk oraz później na Moskwę. Walczył dzielnie, spodziewał się nagrody, ale nie doczekał się uznania. Urażony i rozgoryczony wyjechał na Węgry, gdzie wstąpił do wojsk cesarza Rudolfa II. Tam walczył przeciwko Turkom, zyskując jeszcze większe doświadczenie wojenne i pogardę dla politycznych gier. Wkrótce potem Stadnicki wrócił do Rzeczypospolitej, ale nie jako lojalny obywatel. Poparł arcyksięcia Maksymiliana Habsburga w jego bezprawnych staraniach o polską koronę po śmierci Stefana Batorego. Przez pewien czas przebywał na Śląsku, goszcząc u tamtejszych możnowładców. Tam też poznał Annę Ziemiańską, córkę szlachcica herbu Jastrzębiec, z którą się ożenił. W roku 1586 Stadnicki przejął zamek na Łańcucie, za długi od Anny Sienińskiej. Dla innych był to upadły majątek, dla niego początek imperium. Zaczął przekształcać Łańcut w warowną twierdzę. Sprowadził najemników, umocnił mury, zorganizował własną zbrojną drużynę. Nie podlegał nikomu. To była jego ziemia, jego prawo, jego wojna. Z Łańcuta ruszały zbrojne wyprawy, które porywały, rabowały, paliły i terroryzowały sąsiednie wsie i miasta. Wacław Potocki podsumował to krótko. Diabłem go z Łańcuta zwali, bo duszę miał bardziej piekielną niż ziemską. Stadnicki stał się wrogiem publicznym, ale Rzeczpospolita była bezradna. Wyroki trybunałów go nie obchodziły. Królewskie mandaty drwiły mu z ust. Gdy wydano na niego list żelazny, porwał sędziego trybunalskiego, który je podpisał. W księgach lubelskich zapisano: nie stawił się ani na wezwanie królewskie, ani na wyrok trybunalski, a posła pochwyciwszy więził przez dni kilka, żądając okupu. Nazywa siebie panem prawa, a sprawiedliwość za szmat trzyma. Jednym z najwierniejszych ludzi diabła łańcuckiego był Jacek Dydyński, człowiek, którego sam Stadnicki nazywał swoją czarną szablą. W dzisiejszych kategoriach można by go określić mianem komornika, choć jego metody wykraczały daleko poza ramy urzędowej codzienności. To on egzekwował długi, wypędzał opornych chłopów, palił wsie. Kiedy Stadnicki wskazywał palcem, Dydyński ciął bez litości. W jego rękach prawo Stadnickiego stało się wyrokiem i to natychmiast wykonalnym. To nie była już anarchia, to był system oparty na strachu, a mimo to Stadnicki był posłem na Sejm. Choć Stanisław Stadnicki przeszedł do historii jako Diabeł Łańcucki i symbol szlacheckiego warcholstwa, to nie był zwykłym awanturnikiem, bez mandatu, wręcz przeciwnie, aż 3-krotnie zasiadał w ławach sejmowych. I jak na ironię właśnie ta poselska funkcja chroniła go przed odpowiedzialnością. Miał immunitet. Tak, dokładnie jak dzisiejsi posłowie.
Mógł grozić, rabować, a nawet podburzać przeciwko królowi, a gdy ktoś próbował pociągnąć go do odpowiedzialności, odpowiadał z uśmiechem: jam jest poseł Rzeczypospolitej. To była epoka, w której wolność szlachecka potrafiła skutecznie chronić nawet najgroźniejszych wichrzycieli. Stadnicki wykorzystał to mistrzowsko, nie tylko do bronienia spraw protestanckich, ale też do własnych porachunków. Sejm nie był dla niego miejscem kompromisu. Był trybuną, sceną, z której przemawiał głosem pychy, przekonany, że nikt i nic nie jest mu w stanie zagrozić. No cóż, historia lubi się powtarzać. Jak bym widział dzisiejszy Sejm? Rozpętał otwartą wojnę z rodami Mniszchów i Kostków. Na czele własnych oddziałów najechał ich dobra, porwał poddanych, spalił wsie. Zapisano w aktach: wtargnąwszy zbrojnie do miasta, bił mieszczan, sędziów miejskich pohańbił, warchołów swoich na domy puścił. W odpowiedzi Mniszchowie wystawili własne wojsko i ruszyli na łańcuch. Doszło do regularnego oblężenia zamku z działami, z najazdami, z nocnymi wypadami. W 1605 zjawił się w Warszawie, by zakłócić obrady i torpedować plany elekcyjne nowego króla. Albrecht Stanisław Radziwiłł wspomina: sądów się nie lękał, królewskiej woli się nie wyszydzał, a sąsiadów trzymał w strachu, jako zbójca karpacki. To już nie była szlachecka wolność, to był terror. To była prywatna wojna magnatów, a Rzeczpospolita stała z boku. W latach 1606-1607 Stadnicki dołączył do Rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego. Był jednym z jego najgroźniejszych dowódców. Brał udział w bitwie pod Guzowem, gdzie wojska Rokoszan starły się z armią królewską. Choć bunt upadł, Stadnicki przetrwał nienaruszony. Był teraz nie tylko lokalnym wataszką, był symbolem otwartego buntu przeciwko królowi. W 1610 roku Stadnicki zadarł z kolejnym przeciwnikiem, Łukaszem Opalińskim. Doszło do bitwy pod Tarnawą. To była jego ostatnia kampania. Stanisław Stadnicki zginął w trakcie odwrotu po przegranej bitwie. W bitwie uczestniczyło około 6000 żołnierzy. Razem ze Stadnickim bitwa pochłonęła około 500 jego ludzi. Stadnicki usiłował ukryć się w lesie zasłoniętym za stosami drewna, lecz gdy nieostrożnie wychylił się z kryjówki, został zauważony przez kozaków. Ostateczny cios zadał mu Tatar o imieniu Persa. Po śmierci naliczono na jego ciele 10 ran zadanych mieczem i piką. Stadnickiego nie udało się pojmać, czego żałował Opaliński. Mimo to wynagrodził Persę za jego czyn. Wojownik ten został nobilitowany na najbliższym sejmie i przyjął nowe nazwisko – Macedoński. Legenda dopowiada dramatyczny epilog. Mówi się, że jeden z zalotników pięknej Reginy Żagocianki, chcąc zdobyć jej względy, przywiózł do Lublina odciętą głowę diabła łańcuckiego i obnosił ją zatkniętą na drzewcu po ulicach miasta. Nie pozwolono mu spocząć na cmentarzu. Jego ciało pochowano gdzieś pod płotem. Jan Chryzostom Pasek pisał później: z opowieści starych słyszałem, jako Stadnicki i Łańcucki nie był człowiekiem, jeno szatanem w skórze szlacheckiej, co zbroją i ogniem Sejm wyśmiewał. Tak kończy się historia Stanisława Stadnickiego, człowieka, który rzucił wyzwanie królowi, prawu i samemu porządkowi Rzeczypospolitej. Czy był utworem? Czy może symbolem epoki, w której wolność stała się narzędziem zniszczenia? Daj znać w komentarzach, co o nim myślisz.
a ja wracam do archiwów, by opowiedzieć Ci kolejną historię. Zachęcam do wsparcia mojej pracy nad rozwojem podcastów. Dzięki Tobie możemy wspólnie docierać do kolejnych fascynujących epizodów naszej historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.